Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. A dziś wraz ze mną sytuację na Ukrainie komentować będzie kolega Grzegorz Kucharski. Witam Cię, Grzegorzu. Witam Michale, dziękuję za zaproszenie. Witam widzów kanału Nowy A Ład. podsumowywać będziemy stan sytuacyjny na koniec dnia 6 października 2025 roku. Na wstępie zachęcam Państwa oczywiście do pozostawienia polubienia pod tym nagraniem, do pozostawienia swojego komentarza, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców, a my płynnie przechodzimy do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. Umawialiśmy się, Grzegorzu, że rozpoczniemy od tego, co działo się na odcinku południowo-zachodniej części obwodu donieckiego, ale w istocie powinniśmy już mówić o południowo-wschodniej części obwodu dnipropietrowskiego, czyli kierunek zaporowskiego Hulajpola, rosyjskie działania zaczepne na kierunku miejscowości Pokrowskie, a więc te wszystkie działania, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, które są kontynuacją rosyjskich działań, które zakończyły się zdobyciem Wełyki Nowosyłki. No teraz Rosjanie są już właściwie kilkadziesiąt kilometrów na zachód od tego miasteczka, więc tu, Grzegorzu, oddam Tobie głos, na co zwróciłbyś tu szczególną uwagę, jeżeli mówimy o tym właśnie odcinku. Faktycznie jest to odcinek, gdzie Rosjanie ostatnio notują chyba największe zdobycze terenowe, przynajmniej jeżeli wierzyć najpopularniejszym maperom pokazującym przebieg konfliktu na Ukrainie. Postępy rosyjskie tutaj są niezbyt błyskawiczne, natomiast one są stałe od początku czerwca. Konsekwentnie poszerzają swoje posiadanie, konsekwentnie zwiększają kontrolę nad obszarem i w ostatnim czasie zaczęli faktycznie zbliżać się w kierunku Pokrowskiego. Tutaj korzystali cały czas, tak naprawdę stosowali tutaj dosyć specyficzną taktykę, polegającą na tym, że odcinali kolejne pozycje ukraińskie. Ukraina znajdowała się stale w obronie w sytuacji, w której za plecami Ukraińców znajdowała się jakaś przeszkoda wodna, czyli Ukraina stale broniła jakby przyczółków, więc Rosjanie wykorzystywali układ rzek, układ cieków wodnych, by Ukraińców stopniowo wypychać z tego terenu. I to się działo przez te ostatnie 4 miesiące. W tej chwili zbliżają się, tak jak powiedziałem, do Pokrowskiego. Tu jest samo Pokrowskie leży na drugim brzegu Wowczy, w związku z czym nie sądzę, żeby było celem ich natarcia, natomiast to, co będzie niewątpliwie to jest pierwszoplanowym celem natarcia rosyjskiego, jest droga pomiędzy Pokrowskim a Hulajpolem. Jest to w zasadzie jedyna droga zaopatrzenia całego tego południowo-wschodniego odcinka frontu. Tutaj wzdłuż tej drogi, jeżeli byś przybliżył mapę, idzie jednocześnie rzeka Hajczu, i na niej nie ma ani jednej stałej przeprawy aż w zasadzie do rzeki Janczur, która się w tym miejscu pojawia dopiero. W związku z czym przecięcie tej drogi prowadzącej na południe spowoduje, że cały ten odcinek południowy znajdzie się w rodzaju taktycznego okrążenia. Oczywiście Ukraina przerzuca jakieś przeprawy saperskie przez rzekę, natomiast nie będą dysponowali ani jednym stałym mostem, nie będą dysponowali ani jedną właściwą drogą zaopatrzenia i cały ten w sumie chyba 300 km kwadratowych obszar będzie z tego że nie znajdzie się w dużo cięższym położeniu niż jest w tej chwili, kiedy jest zaopatrywany z północy. W momencie, kiedy ten obszar będzie podcięty, Rosjanie zaczną stopniowo Ukraińców stąd wypychać, doprowadzą w ten sposób do sytuacji, kiedy samo Hulajpole znajdzie się tak naprawdę w otoczeniu, w okrążeniu przynajmniej z 3 stron, w mocnym przeskrzydleniu i
dla mnie ta operacja, którą teraz obserwujemy, czyli te najintensywniejsze walki toczą się właśnie w obszarze pomiędzy rzekami Janczur i Wowcza, ma na celu według mnie przede wszystkim przecięcie tej drogi prowadzącej na południe i uwrażliwienie, czy też wystawienie na atak samego Hulajpola. Tak przynajmniej odczytuję to, co się dzieje w tym miejscu. Tam są bardzo, jak widzimy na mapie, bardzo intensywnie działa rosyjskie lotnictwo. Na razie ich postępy były dosyć szybkie, ale tutaj warto zwrócić uwagę jedną rzecz. Rzeki tej Janczur i Wowcza w tym miejscu tworzą widły. One się coraz bardziej do siebie zbliżają. Do tej pory Rosjanie, atakując w tym kierunku, korzystali z osłony skrzydeł, które tę rzekę zapewniały. W tej chwili zaczynają zbliżać się do punktu, kiedy odległość pomiędzy tymi rzekami spadła do 10-12 kilometrów i zamiast stanowić dla nich osłonę, zaczynają być problemem, dlatego że wkładają głowę pomiędzy zamykające się szczęki działających ugrupowań ukraińskich na północ i południe od ich osi natarcia. Są spoza rzek, spoza linii rzek, są karceni zarówno przez drony, jak i przez artylerię, czy przez moździerze ukraińskie, i dalsze posuwanie się wprost na zachód będzie bardzo trudne, o ile wręcz niemożliwe. Będą musieli poszerzyć to włamanie, będą musieli wyczyścić prawdopodobnie brzeg rzeki Janczur, żeby nie znaleźć się w sytuacji takiej, w której płacą za każdy kilometr niewspółmiernie wysoką cenę do tego, jaką im korzyść daje ten atak. No i to, Grzegorzu, chyba rzeczywiście się dzieje, bo jednocześnie mamy te ostatnie potwierdzone jakkolwiek wizualnie rosyjskie postępy w postaci zajęcia miejscowości Werbowe. Tu oczywiście Ukraińcy tutaj cały czas tym kolejnym rosyjskim postępom terenowym zaprzeczają, no ale nie ulega wątpliwości, że mamy szereg potwierdzeń wizualnych wskazujących na to, że Rosjanie rzeczywiście w kierunku zachodnich nieustannie się tutaj posuwają, właściwie takimi skokami. Przynajmniej te nagrania, które są publikowane, czy też zdjęcia wskazują na pewnego rodzaju skoki. Być może te działania zaczepne mają nieco bardziej stały charakter, ale jednocześnie mamy intensyfikację rosyjskich uderzeń powietrznych, jednocześnie na zachód od miejscowości Werbowe w kierunku na wspomnianą drogę pomiędzy Pokrowskie a Hulajpole, tutaj rejon Wysznewe, Jechoriwki, Nowoaleksandriwki, czyli tam, gdzie Rosjanie prawdopodobnie będą posuwać się dalej na zachód, ale jednocześnie, jak wspomniałeś o tych działaniach, których celem będzie oczyszczenie wschodniego brzegu rzeki Janczur, tu też mamy potwierdzenie dalszych rosyjskich nacisków na kierunku Uspeniwki, Pawliwki czy kolejnych miejscowości w okolicy tych dwóch wspomnianych wsi. Część źródeł jakiś czas temu sugerowała podejście Rosjan bezpośrednio do brzegu rzeki w okolicach Nowowasyliwki. Tam rzekomo miało dojść do próby forsowania rzeki i przydzierania się na jej zachodni brzeg, przy czym wydaje się, że jeżeli taka próba została podjęta, to zakończyła się mimo wszystko dla Rosjan niepowodzeniem, bo nie mamy żadnych ani w miarę wiarygodnych raportów, ani tym bardziej dowodów wizualnych wskazujących na rosyjską obecność na zachodnim brzegu tej rzeki. No ale rzeczywiście Rosjanie posuwają się tutaj nieco na szerszym odcinku niż to wskazywało jeszcze kilka tygodni temu czy kilkanaście dni temu. Widać wyraźnie, że Rosjanie prawdopodobnie są świadomi tych zagrożeń, o których w tym momencie wspominasz. No i jednocześnie mamy, jak się wydaje, działania pomocnicze bezpośrednio na wschód od Hulajpola, czyli okolice Połtawki, na północ od Małyniwki, przy czym tam te działania mają dużo mniejszą intensywność w porównaniu do tych omawianych przez nas jakiś czas temu. Dokładnie, warto zwrócić uwagę, jakie oddziały ze strony ukraińskiej biorą udział w którym miejscu w walkach. W okolicach Pawliwki tam biją się bataliony brygad zmechanizowanych, czyli tych lepszych, czyli tego rejonu, powiedzmy, lewego skrzydła natarcia rosyjskiego. Na lewym skrzydle Rosjanie biją się z brygadami zmechanizowanymi. Natomiast na tej głównej rosi ataku, która wydawała się powinna być najbardziej broniona, tam zdaje się walczy głównie obrona terytorialna. W związku z czym to też widać, że Ukraińcy również uważają, że jakby kluczem do obrony tego odcinka wcale nie jest zatrzymanie
parcia rosyjskiego na zachód, tylko właśnie utrzymanie ich w kleszczach i niepozwolenie na zabezpieczenie, na poszerzenie tego natarcia. Dlatego, no bo takim wąskim włamaniem w głąb Rosjanie za dużo nie zdziałają, nawet jeżeli przenikną jakieś grupy dywersyjno-zwiadowcze, to nie będzie stałe opanowanie terenu, to jest coś, z czym sobie kontrataki ukraińskie poradzą. Dokładnie tak. Wobec tego możemy przejść do omówienia sytuacji w rejonie Pokrowska i jednocześnie do tego, co dzieje się na północ, czy właściwie na północny wschód od tego miasta, gdzie mieliśmy tą epopeję rosyjskiego włamania, tudzież przełamania dobrych już kilka tygodni temu, następnie ukraińskich kontrataków, które no, nie ulega wątpliwości były skuteczne, przynajmniej w tym wymiarze, że zatrzymały rosyjskie postępy. Z drugiej strony mamy cały czas tą epopeję rzekomych bądź też realnych rosyjskich kotłów, w których mieli znaleźć się rosyjscy żołnierze, ale z drugiej strony mamy nadal informacje o tym, że Rosjanie prowadzą w rejonie tychże kotłów cały czas działania zaczepne. No, spójrzmy w takim razie, Grzegorzu, właśnie na to, co dzieje się w rejonie Pokrowska, zanim to, co najistotniejsze z punktu widzenia tego odcinka, czyli to, co dzieje się na północ i północny wschód od tego miasta, to sam Pokrowsk. Bo tu po pierwsze cały czas trwają walki na południowych podejściach, czy właściwie na południowych obrzeżach, przedmieściach samego Pokrowska. Nie ulega wątpliwości, że rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze bądź też rosyjskie oddziały szturmowe nieustannie przenikają do południowych, właściwie przede wszystkim do południowo-wschodnich dzielnic samego Pokrowska. Ale z punktu widzenia ukraińskiego sytuacja w mieście jest nadal stabilna, podobnie jak na bezpośrednich obrzeżach samego Pokrowska. Nie ustają walki w rejonie Kotłyny, Udaczne na zachód od tego miasta. Tam Rosjanie odnotowali pewne sukcesy terenowe, ale z drugiej strony nie doprowadziły one do tego, by Rosjanie zbliżyli się w jakimś znaczącym stopniu do tej drogi biegnącej do Pokrowska od zachodu, co mogłoby pozwolić Rosjanom na powolne domykanie tego okrążenia wokół miasta. No i z drugiej strony na wschód od Pokrowska, gdzie walki toczą się na kierunku Myrnochradu, sytuacja jest też dość stabilna. Ukraińcy ustabilizowali sytuację w rejonie Nowoekonomiczne. Cały czas nie udało się Rosjanom doprowadzić do przełamania na południu od Myrnochradu. Nie udało się Rosjanom również wbić klinem pomiędzy te dwa ukraińskie miasta. Więc czy twoim zdaniem rosyjskie działania w rejonie Pokrowska czy też Myrnochradu mają za zadanie jedynie wiązać siły ukraińskie, czy też Rosjanie jednak dążą do siłowego zdobywania przynajmniej Pokrowska, ale po prostu te działania kończą się dla nich niepowodzeniem? Jeżeli porównamy to, jak wygląda walka o Pokrowsk z walkami o większe tereny zabudowane, które się toczyły te 2 lata temu, to widzimy, że coś się zmieniło. Nie do pomyślenia jest, żeby na przykład w Bachmucie rosyjskie grupy szturmowe przenikały gdzieś na zaplecze i walczyły w dzielnicach, nad którymi sprawowały kontrolę wojska ukraińskie. To było nie do pomyślenia. W tej chwili regularnie pojawiają się informacje, że Rosjanie się pojawili czy w jakichś centralnych rejonach, z czego są wypychani czy zgniatani w centralnych obszarach Pokrowska. Wygląda na to, że obie strony mają tutaj mniej sił niż ten teren by wymagał tak naprawdę, czy aby go opanować, czy aby go utrzymać jako szczelną, i utrzymać tam szczelną obronę, szczelny kordon uniemożliwiający przenikanie wojsk rosyjskich na teren Pokrowska. Teren miejski ma to do siebie, że on wymaga więcej żołnierzy na kilometr kwadratowy niż teren otwarty. Żeby kontrolować obszar otwarty, wystarczy tak naprawdę mieć kilka punktów krytycznych obsadzonych, pilnować tych leśnych posadek, którymi się może przeciwnik przesuwać. Natomiast w takich podejść w terenie miejskim praktycznie każdy blok, każdy kwartał potrzebuje takiej obsady jak kilometr terenu w terenie otwartym. Z tego powodu Ukraińcy nie mają dość sił, żeby obsadzić to szczelnie. Jednocześnie Rosjanie nie wprowadzają tam też dość wojska, żeby ten teren trwale zabezpieczyć i opanować. W związku z czym mamy taką sytuację, że faktycznie obie strony, żadna ze stron tutaj nie skupia się, żadnej z tych ze stron, sam Pokrowsk chyba nie wygląda, że jest obrona
frontalna nie jest, czy atak frontalny nie jest, obrona czy atak frontalny nie są tym, na czym na czym stronom zależy. Zresztą Pokrowsk nie jest głównym celem rosyjskim. Głównym celem ukraińskim, wiadomo, jest Krematorsk, jest Słowiańsk. Pokrowsk jest miejscem, który blokuje im postępy, natomiast też być może dlatego im zależy w tej chwili na oskrzydleniu miasta, na związaniu Ukraińców, być może na stworzeniu jakiegoś kotła. Tam, gdzie atakują w tej chwili na północy, to o czym mówiłeś, to w zasadzie czy oni będą ten kocioł zamykać na wschód po to, żeby domknąć Konstantyniwkę, czy na zachód, żeby zamknąć jakieś znaczne siły ukraińskie w kotle w Pokrowsku, to w tej chwili cały czas jeszcze przed nimi mają ten wybór. Dlatego nie atakują ani Pokrowska, ani Konstantyniwki nadmiernie intensywnie, bardziej się skupiają na miejscu, z którego będą w stanie mieć swobodę wyboru, swobodę manewru. Przejdźmy w takim razie do tego wspomnianego już przez nas obu wątku, czyli rosyjskich działań na północny wschód od Pokrowska. No, ta bitwa toczy się już od wielu miesięcy. Częściowo toczy się ona w ciszy medialnej. To jest to, na co niezwykle często zwraca uwagę kolega Torkil, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Obie strony szczędzą przekazywania informacji z wielu kierunków, ale z tego chyba w szczególności. Mamy niezwykle mało publikowanych materiałów wizualnych, mamy niezwykle mało raportów sytuacyjnych, niezwykle mało informacji przenika do nas ze strony choćby żołnierzy, czy też blogerów wojskowych, którzy są powiązani z rosyjskimi tudzież ukraińskimi jednostkami biorącymi udział w walkach w tym rejonie. No ale nie ulega wątpliwości, że Rosjanie cały czas tutaj prowadzą działania zaczepne. One zostały częściowo zastopowane kilka tygodni temu po tych intensywnych ukraińskich kontratakach, kiedy to elementy kilku, jeżeli nie kilkunastu ukraińskich jednostek wojskowych zostały sprowadzone w rejon Dobropola, aby tam ustabilizować sytuację. To częściowo zakończyło się powodzeniem, bo rzeczywiście Rosjanie z rejonu Złotego Kołodziazu zostali wyparci, tym samym Ukraińcy odzyskali kontrolę nad tą zasadniczą linią obronną, główną linią obrony Donbasu. Ponadto kontynuowane działania zaczepne miały prawdopodobnie doprowadzić do rzeczywistego odcięcia rosyjskich żołnierzy, którzy bronili się w rejonie Kuczeryfiaru, Nowe Szachowe czy szeregu pomniejszych miejscowości. No i mamy tutaj tą słynną już epopeję sprzecznych informacji z obu stron ze strony obu walczących stron. Rosjanie twierdzą, że żadnych kotłów nie ma, walki są kontynuowane. Ukraińcy informują właściwie o 3 odrębnych kotłach, w których od właściwie 3-4 tygodni mieliby znajdować się rosyjscy żołnierze. Jak twoim zdaniem tutaj rzeczywiście wygląda sytuacja? Czy możemy mówić o otoczonych rosyjskich żołnierzach, czy wręcz przeciwnie, raczej obserwujemy sytuację, w której Rosjanie kontynuują działania zaczepne i żadnego otoczenia nie ma? Ta bitwa w warstwie medialnej wygląda bardzo interesująco, dlatego że najpierw mieliśmy faktycznie informacje o rosyjskim przełamaniu wręcz frontu ukraińskiego, o zbliżaniu się ich do, do Złotego Kołochozu, tak? Później był kontratak ukraiński i kotły, w których miały się znaleźć według niektórych komentatorów tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy Rosjan. Natomiast ta bitwa według mnie wygląda inaczej. Tutaj nie mieliśmy do czynienia ani z rosyjskim przełamaniem, tylko mieliśmy raczej do czynienia z rosyjską taktyką infiltracji. Czyli to nie był atak grup szturmowych, nawet tak jak jeszcze były te grupy szturmowe do niedawna pokazywane i te mięsne szturmy. Szturmy to były przenikanie pojedynczych patroli stopniowo na teren, który prawdopodobnie przez Ukraińców też nie był zbyt gęsto obsadzony, w związku z czym Rosjanie byli w stanie, unikając wykrycia, znaleźć się te 5-7 kilometrów za pierwszymi postronkami ukraińskimi, zacząć stopniowo niszczyć pozycje, czy to droniarzy, czy niszczyć zaopatrzenie, spowodując, że Ukraińcy zaczęli te pozycje swoje tracić. Ten teren zaczął stopniowo przechodzić pod kontrolę rosyjską. Rosjanie popełnili chyba jeden zasadniczy błąd, poszli za daleko się własnym
upoili się własnym sukcesem i zaczęli się zbliżać aż do drogi łączącej, aż do drogi, która tak naprawdę łączy Pokrowsk z aglomeracją słowiańska i kramatorska i zaczęli zagrażać temu połączeniu drogowemu. W tym momencie Ukraina zareagowała, wykonała ruch, którego Rosjanie się chyba nie spodziewali, ściągając tu po pierwsze Korpus Azowski, po drugie wyciągając chyba 93. Brygadę Zmechanizowaną z takiego odwodu generalnego. I się okazało, że Rosjanie w tym momencie byli o wiele za bardzo rozciągnięci. Tej grupy infiltrującej nie były w stanie nie były już poza parasolem, czy to własnych oddziałów, własnych droniarzy, czy nie były w stanie skutecznie wzywać wsparcia lotnictwa rosyjskiego. I te najbardziej wysunięte oddziały zostały faktycznie zrolowane przez ukraiński zmech, który 20 kilometrów od faktycznych pozycji rosyjskich, faktycznie zabezpieczonych pozycji rosyjskich, mógł swobodnie operować. Natomiast nie stało się to, że ukraińskie brygady przejechały przez ten cały opanowany przez Rosjan teren, masakrując i niszcząc wszystko, co stało na drodze. Dlatego, że oni byli w pewnym momencie znalazły się te oddziały w zasięgu oddziaływania czy artylerii rosyjskiej, czy faktycznie od dronów rosyjskich. I w tym momencie to był punkt, do którego mogli dotrzeć i poza który Rosjanie nigdy nie powinni byli wychodzić. Doszło cały ten obszar, ten obraz mapy bardzo mi się podoba. Tak naprawdę on jest dużo lepszym obrazem sytuacji niż obraz, który jest często pokazywany na innych mapach, gdzie są próby rysowania jakichś kotłów, jakichś obszarów odciętych. Tak naprawdę cały ten obszar nie jest pod niczyją pełną kontrolą. Na tym obszarze są rejony, gdzie dominują Rosjanie i są poprzekładane pozycje ukraińskie. Częściowo są zaopatrywane te oddziały przez drony, częściowo są przemycane zaopatrzenie ręcznie czy na plecach tragarzy. Tak naprawdę tu trwa na obszarze 150-200 km² trwa wojna lekkiej piechoty, gdzie obie strony toczą taką niewidoczną, cichą wojnę. Być może to też wynika z tego ta cisza medialna, dlatego że podejrzewam, że zdarza się, że w tym samym punkcie rano są Rosjanie i można było pokazać, że obszar jest opanowany przez Rosjan. Wieczorem Rosjanie się z tego punktu wycofują, zostają wyparci, pojawia się patrol ukraiński, ale to są walki, pomimo dość dużego obszaru, to są walki bardzo małych tak naprawdę, bardzo małych zgrupowań piechoty, jeśli chodzi o... I to jest w zasadzie walka czystej piechoty. Tutaj nie widać pojazdów, zresztą, prawdę mówiąc, tam nie ma ani jednej drogi, którą Rosjanie by tam mogli wprowadzić wojska zmechanizowane, bo oni nie opanowali ani Szachowego, ani Nowego Szachowego, który jest po drugiej stronie tego obszaru, a przez te miejscowości prowadzą jedyne utwardzone drogi do tego rejonu. W związku z czym Rosjanie tam przenikali na piechotę, zostali z tego rejonu, w tym rejonie, w momencie, gdy wyszli poza parasol swojej osłony, droniarze zostali skarceni za to dosyć poważnie, cofnęli się, zaczął ten obszar w tej chwili infiltrować, zaczęli Ukraińcy przy użyciu artylerii, przy użyciu swoich własnych oddziałów, zaczęli Rosjan stąd wypychać, ale absolutnie tu nie ma mowy o tym, że ten obszar jest całkowicie przez Ukrainę opanowany, albo że znajdują się tam duże oddziały rosyjskie w okrążeniu ukraińskim. Faktycznie mogą się znajdować jakieś odcięte patrole, czy powiedzmy odcięty drużyna piechoty w jakiejś miejscowości, z której się nie mogą wycofać. Wszystkie podejścia do miejscowości są w tej chwili pod ukraińską obserwacją czy pod kontrolą ich dronów, gdzie jest problem z zaopatrzeniem, ale tu mówimy raczej o kilkunastu żołnierzach w jednym miejscu, kilku żołnierzach w drugiej, niż o tym, że gdzieś by miało 300 żołnierzy się znajdować i czekać na zagłady, jak to chcą przedstawiać po niektórzy komentatorzy. Jednocześnie w momencie, gdy cały czas trwają walki w rejonie Kuczerów Jaru, Nowego Szachowego, czyli te wsie, o których już wspominaliśmy, mamy
inny kierunek rosyjskich działań zaczepnych, który w ogóle jest prowadzony w pełnej ciszy medialnej, czyli działania na północ od Połtawki i Rusyniaru w kierunku na Rajskie, ale tak naprawdę w chwili obecnej działania prowadzone są na kierunku Nowopawliwki, tak aby doprowadzić do oskrzydlenia ukraińskich pozycji w rejonie Szachowego i Toreckie. Czy te działania, Twoim zdaniem, w chwili obecnej są głównym kierunkiem rosyjskich działań zaczepnych na północ od Pokrowska, co mogłoby pozwolić potencjalnie Rosjanom zająć wspomniane Szachowe, tym samym osiągnąć tą drogę utwardzoną, o której Ty mówiłeś przed chwilą, i co z kolei pozwoliłoby Rosjanom zabezpieczyć swoje skrzydło, bo tak naprawdę Ukraińcy kontratakując na ten kierunek rosyjskiego włamania prowadzą swoje działania między innymi właśnie ze wschodu, z rejonu Szachowego, Wołodymirywki czy Tureckie. Znaczy, tu warto też może powiedzieć, jakie jednostki po obu stronach się biją w tym miejscu, tak? Czyli po stronie ukraińskiej mamy 82. Brygadę desantowo-szturmową, mamy 95. Brygadę desantowo-szturmową, czyli oddziały, które nie tak dawno były na północy i działały w okręgu kurskim. Po stronie rosyjskiej z kolei pojawiło się zgrupowanie piechoty morskiej ze 155. Brygadą Piechoty Morskiej na czele, czyli też oddziały, które dopiero co były jeszcze na północy pod Sumami. To, co widzimy według mnie, to jest konsekwencja tego, że Ukraińcy w to miejsce przesunęli odwody, które Rosjanie mieli nadzieję, że atakując Sumy, cały czas blokują. W momencie, kiedy Ukraińcy tak naprawdę pokazali Rosjanom, że oni nie wierzą w to, że ich operacja przeciwko Sumom jest tak naprawdę poważną operacją i użyli tutaj odwodów, Rosjanie tak naprawdę zamknęli całą operację na północy, przesunęli tu oddziały z okolicy Sum i weszli w tą, i tak naprawdę ta ich operacja jest może nie tyle głównym uderzeniem, co jest konsekwencją zwiększenia tutaj ukraińskiej obecności. Ten obszar stał się tak naprawdę punktem ciężkości całego konfliktu. Obie strony tu wlewają coraz więcej brygad, coraz więcej oddziałów, tak naprawdę zamykając powoli poboczne kierunki, ale tu to, co mnie nieco dziwi, to to, że tak naprawdę ta operacja, którą Rosjanie wykonują, jest niemal zwierciadlanym odbiciem tego, co zrobili nieco bardziej na zachód. Tutaj też nie atakują wzdłuż żadnej osi natarcia wyraźnej. Tutaj bardziej robią infiltrację wzdłuż dolin rzek, wzdłuż zalesień. Te ich ataki na północ to są znowu bardziej podejścia pojedynczych grup niż jakieś masowe uderzenia. Żeby móc myśleć o odcięciu i prawdziwym przeskrzydleniu Szachowego, musieliby faktycznie uderzyć z Rusji Jaru na północ. Tam jest jedna droga, po drodze wzgórze, kompleks kopalniany, czyli tam, gdzie widzimy w tej chwili mocną pracę artylerii, mocną pracę dronów lotnictwa rosyjskiego. To jest miejsce, którym się ewentualnie może zdecydować los Szachowego i całego tego ukraińskiego występu, bo tym obszarem, oni w tej chwili to miejsce sobie otoczyli od zachodu, weszli tam, wyparli Ukraińców z takiego występu, przecięli drogę pomiędzy Rusyjarem a Szachowem, natomiast tędy nie są w stanie skierować znowu znacznych sił w sposób taki, który by zapewnił im przewagę w walce z ukraińskimi oddziałami, które będą na pewno z północy dosyłane. To tak naprawdę droga na północ prowadzi wprost do Kramatorska i Słowiańska, w związku z czym jeżeli Rosjanie chcą myśleć poważnie o przecięciu tej drogi i stworzeniu tam jakiegoś kotła, czy przez trwałego przeskrzydlenia i wymusić na Ukraińcach wycofanie się, muszą sobie tutaj też zabezpieczyć i poszerzyć to włamanie na wschód, bo bez tego znowu skończyć się może w ten sposób, jak skończyło się nieco bardziej na zachodzie, kiedy
za bardzo się rozciągną, za bardzo wyjdą, Ukraina będzie miała dobre drogi dojścia, z którymi będzie mogła szybko dosyłać odwody, wykonywać szybkie kontrataki, a Rosjanie będą się przedzierali przez bagna jedną groblę, zdaje się, między Stawem a Rzeczką i polną drogę, która w dodatku w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę aurę, która się nam szykuje, prawdopodobnie będzie można nią prowadzić wyłącznie transport przy użyciu osłów znowu, więc to nie jest oś natarcia, którą mieliby szansę przełamać ukraińską obronę trwale. Oczywiście wysyłać grupy, które będą infiltrować, wysyłać patrole, szkodzić się i degradować ukraińską logistykę w tym rejonie, tak, natomiast nie wykonać jakichś dużych uderzeń, przynajmniej moim zdaniem to nie jest materiał, żeby wykonać duże uderzenie, nie bez opanowania tego, bez naszego poszerzenia tego włamania na wschód, opanowanie Rusyn Jaru i właściwie tych kopalni na północy z Rusyn Jaru i drogi połączenia drogowego. No, zostały nam jeszcze dwa kierunki, gdzie Rosjanie również prowadzą działania zaczepne i gdzie prawdopodobnie osiągają najpoważniejsze postępy, mimo tego, że nie angażują tam tak dużych sił i środków. Mowa tutaj o rosyjskich działaniach na kierunku Łymanu, czyli już na północ od linii Dońca, ale być może zanim to, co dzieje się na kierunku Łymanu, to powinniśmy jeszcze pokrótce wspomnieć o rosyjskich działaniach na kierunku Siewierska, czyli frontu, który przez ponad 2 lata był całkowicie stabilnym, gdzie Rosjanie wznowili działania ofensywne raptem kilkanaście tygodni temu, osiągając najpierw postępy na północnym brzegu Dońca, gdzie wypchnęli Ukraińców z lasu serebriańskiego, co oczywiście poprzedzone było rosyjskimi postępami na obu brzegach rzeki Żerebiec, oskrzydleniem Ukraińców i zmuszeniem ich do wycofania się z tych dogodnych pozycji obronnych na terenie leśnym. Efektem postępów na północnym brzegu Dońca były postępy na południowym brzegu, czyli zajęcie Serebrianki, dojście rosyjskich żołnierzy do Droniwki, która być może częściowo również znajduje się pod kontrolą rosyjską, i podejście właściwie na przedpola samego Siewierska, gdzie walki trwają już w pobliżu tej zasadniczej ostatniej linii ukraińskiej obronnej, bezpośrednio przed zabudowaniami tego miasteczka. Tym samym zbliżamy się nieuchronnie do bitwy o sam Siewiersk. Znowu wracam do tego wątku, że przez ponad 2 lata był to front całkowicie stabilny. Równo dla Rosjan, jak i dla Ukraińców nie miał on większego znaczenia. Rosjanie ponawiali tutaj te mięsne szturmy, o których często mówiono. Kończyły się one kolosalnymi dla Rosjan stratami, brakiem jakichkolwiek zysków terenowych, fałszywymi raportami ze strony lokalnych rosyjskich dowódców do własnego sztabu, wskazującymi na rzekome postępy. Później okazało się, że tych postępów nie było. Doszło tutaj przecież do właściwie słynnej dekapitacji rosyjskiego dowództwa, które zostało zdjęte ze stanowisk, zostało zastąpione nowymi oficerami, którzy podjęli tutaj jakiś czas później działania zaczepne, które już prowadzone były w innej formie, innym charakterze i kończą się one, jak widać, jednak powodzeniem. Co tutaj tak naprawdę twoim zdaniem zmieniło się, że Rosjanie jednak zaczęli odnotowywać tej postępy i realnie stworzyli zagrożenie dla samego Siewierska? Mam wrażenie, że zmieniło się nie tyle tutaj, co zmieniło się w całej rosyjskiej armii. To jest bardzo niepokojąca zmiana. Częściowo powoduje ona również to zamieszanie, które mieliśmy na północ od Pokrowska, kiedy było raportowane przełamanie, którego nie było. Teraz mamy raportowane kotły, których tak naprawdę nie ma. Mamy do czynienia z rozproszeniem, tak naprawdę, z przejściem, może inaczej, z wdrożeniem przez Rosjan taktyki lekkiej piechoty w końcu w sposób przemyślany, porządny i celowy. Rosjanie rozpoczęli masowo szkolenie i zaczęli masowo używać lekkiej piechoty, tak jak ona powinna być używana. Czyli nie do mięsnych szturmów. Lekka piechota to nie znaczy piechota, która wysiądzie z transporterów i leci przez pole grupą, tylko to są właśnie patrole żołnierzy, 3-4 osobowe grupki wyposażone w systemy noktowizyjne,
korzystające ze wsparcia dronów, korzystające z rozpoznania dronów, wspierające się, starające się przenikać, starające się zaskakiwać przeciwnika, dostosowujące się do sytuacji. Niestety wychodzi na to, że Rosjanie nauczyli się w ten sposób walczyć. Niestety, tego, że rosyjska armia nigdy nie stawiała specjalnie na inicjatywę na najniższym szczeblu. Cała radziecka doktryna opierała się raczej na uzyskaniu przewagi w danym punkcie, na wykonywaniu poleceń, na traktowaniu byli żołnierze jako ślepi wykonawcy, jako ślepe trybiki w maszynie. Tutaj walka lekkiej piechoty wymaga zupełnie innego podejścia. Tak naprawdę trzeba pozwolić ludziom na tym najniższym szczeblu myśleć, trzeba ludziom na tym najniższym szczeblu pozwolić podejmować decyzje. I to muszą być ludzie, którzy chcą walczyć. To jest niepokojące również. Tak naprawdę lekka piechota, jeżeli się rozprasza na obszarze kilkudziesięciu kilometrów, kilkunastu żołnierzy, to jeżeli nie mają woli walki, to nikt nie będzie w stanie ich do tej walki zmusić, dlatego że nad każdym z nich nie będzie stał podoficer, nie będzie ich karabinem do tego boju gonił. Pewną kontrolę mogą zapewnić drony, ale to też nie jest tak, jak chcieli niektórzy komentatorzy, że ci żołnierze byli w zasadzie przez drony sterowane. Dron nie ma takiej zdolności, żeby przez 8 godzin wisieć nad patrolem i patrzeć, czy oni się przypadkiem w rowie nie schowają, dalej nie pójdą. Tu niestety mamy do czynienia z Rosjanami, którzy myślą nad tym, co robią, chcą walczyć, mają motywację i dzięki temu zaczęli odnosić sukcesy. Oni zmienili zupełnie sposób walki. Rosjanie od jakiegoś czasu szukali metody na ukraińską obronę. Widzieliśmy na przykład takie konwoje częściowo złożone z adaptowanych ciężarówek, obłożonych jakimiś dodatkowymi płytami ochronnymi, częściowo z transporterów opancerzonych starych, częściowo z jakichś starych czołgów. Takie kolumny pseudo zmechanizowane próbowały szturmować na południu. To było bardzo kosztowne, odnosili pewne sukcesy, ale tą taktykę porzucili. W tej chwili właśnie przeszli całkowicie na taktykę infiltracji. W ich nomenklaturze pojawiły się bataliony szturmowe, czyli jako 5. bataliony w pułkach zmechanizowanych. Wychodzi na to, że to są specjalnie przygotowani żołnierze właśnie do tego prowadzenia walki. To jest chyba coś, co zastąpiło Sztorm V czy Sztorm Z, czyli te karne bataliony do mięsnych szturmów, karne kompanie do mięsnych szturmów. W tej chwili mamy tak naprawdę po batalionie lekkiej piechoty, który najwyraźniej sobie radzi w tym terenie. I myślę, że temu należy przypisać sukces rosyjski na tym odcinku i w zasadzie nie tylko na tym odcinku. To samo się tak naprawdę stało w Łymaniu, to samo się stało pod Kupiańskiem, gdzie nie mieliśmy do czynienia z jakimiś frontalnymi uderzeniami. Mieliśmy do czynienia z utratą przez Ukraińców bardzo korzystnych, dobrych pozycji w sposób trudny do wyjaśnienia wcześniejszym przebiegiem wojny. Tak naprawdę to, co się stało pod Dobrem, gdzie było miejscowością i spinającą całą linią obrony na grzbiecie nad doliną rzeki, tam nie mieliśmy do czynienia z jakimś wielkim szturmem rosyjskim, nie mieliśmy do czynienia z raportowanymi kolumnami pancernymi, które płonęły, tylko mieliśmy codziennie pokazany jakiś kolejny kawałek, który stawał się szary, potem stawał się czerwony. Ukraina się stopniowo wycofywała z tego obszaru. Tu być może na tym obszarze trzeba pamiętać, że jesteśmy na wschód od rzeki Oskił. Tutaj ten obszar od początku Ukraina chyba traktowała jako strefę buforową. W momencie, kiedy byli tutaj podcinani, byli wypychani, to Ukraina nie decyduje się na przeprowadzenie takiego kontrataku, jak miało miejsce na północy Pokrowska. Tutaj nikt nie rzuci odwodu naczelnego dowództwa, żeby odbić jakąś miejscowość. Oni po prostu godzą się ze stratami terenowymi, dlatego ten przebieg walki wygląda tak, jak wygląda. A z drugiej strony tu działają dość dobrowe oddziały, czyli tutaj mamy i 3. Brygadę specjalną, mamy też oddziały, mamy też jednostki specjalne ukraińskie, natomiast, czyli to nie jest tak, że Ukraina zupełnie ten odcinek odpuściła, natomiast chyba nie są skłonni, żeby w tym obszarze
poświęcać zasoby, które są im potrzebne w punkcie ciężkości, czyli pod Pokrowskiem. No tak, tu widać wyraźnie, że Rosjanie dążą do rozpoczęcia trzeciej bitwy o Łyman i wydaje się, że realnym scenariuszem jest to, że do końca tego roku ta batalia się rozpocznie. Właściwie patrząc na to, jak przebiegają te rosyjskie działania na kierunku Łymanu, to one są niejako analogiczne do sposobu, w jaki Rosjanie prowadzili działania na kierunku tego miasta w roku 2022, kiedy finalnie Łyman zdobyli. Wtedy też te działania były prowadzone na tych samych kierunkach celem oskrzydlenia Ukraińców i zmuszenia ich do wycofania się z Łymanu pod groźbą okrążenia. Teraz sytuacja się właściwie powtarza. Jednocześnie wspomniałeś również o tym, co dzieje się na kierunku Kupiańska, czy już zachodni brzeg Oskołu. Jednocześnie Rosjanie prowadzą swoje działania zaczepne i na wschodnim brzegu, na kierunku Łymanu oraz na północ od tego miasta, jak i na zachodnim brzegu Oskołu, czyli kierunek kupiański, gdzie tak naprawdę w pełnej ciszy medialnej walki o samo miasto już trwają. I to, co właściwie powtarza się na większości tych odcinków, to prawie pełny brak obrońców. To znaczy widać wyraźnie, że Kupiańsk, przynajmniej na tych nagraniach, które zostały publikowane, jest miastem pustym. Tam nie widać walk miejskich, tam mamy przenikanie rosyjskich oddziałów, które infiltrują kolejne kwartały miasta. Rosyjscy żołnierze przemieszczają się ulicami, przebiegając od budynku do budynku, nieczęsto występując z flagami państwowymi, potwierdzając czy to faktyczną, czy iluzoryczną, bo tylko czasową kontrolę nad danymi segmentami miasta. Natomiast tak jak i w przypadku Pokrowska, o czym mówiłeś wcześniej, tak jak i w przypadku walk na kierunku Łymanu, wydaje się, że z jednej strony ta taktyka rosyjska infiltracji ukraińskich pozycji jest oczywiście skuteczna, ale ona jest możliwa dzięki temu, że linia frontu jest w wielu wypadkach po prostu niebroniona, bo Ukraińcy nie mają żołnierzy, którzy mogliby w sposób ciągły bronić pozycji obronnych, a w wielu wypadkach tak naprawdę stawiają na obronę przy użyciu, może nie wyłącznie, ale w dużej mierze bezzałogowców, co w niektórych wypadkach okazuje się skuteczne i stabilizuje linię frontu, zadając Rosjanom poważne straty, a w innych wypadkach okazuje się taktyką całkowicie nieskuteczną, bo Rosjanie mimo wszystko jednak prowadzą działania, które prowadzą do infiltracji ukraińskich pozycji i do zdobywania kolejnych obszarów będących pod wcześniejszą faktyczną bądź też znowu iluzoryczną kontrolą ukraińską. Przynajmniej na mapach były to tereny oznaczane jako zajmowane czy kontrolowane przez Ukraińców. No ale Kupiańsk jest chyba właśnie doskonałym przykładem tego, że mamy tam do czynienia z bitwą, której tak naprawdę właściwie nie ma, bo walk miejskich w Kupiańsku nie uświadczamy. Mamy tak zwane puste pole bitwy. To jest zjawisko, które tak naprawdę rozpoczęło się właściwie wraz z pociskiem Mini, który wszedł w połowie XIX wieku do użycia, i z tym, że sukcesywnie liczba żołnierzy na kilometr kwadratowy terenu maleje. W czasie wojny secesyjnej to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w czasie II wojny światowej to było kilkuset ludzi, w czasie pustynnej burzy to było kilkudziesięciu ludzi, w tej chwili mamy kilkunastu ludzi. I to jest konsekwencja tego samego zjawiska. To rozproszenie wymuszało rozwój techniki wojskowej i zagrożenie. Tak naprawdę to rozproszenie w pierwszym odruchu to jest tak zwane rozproszenie pasywne, kiedy żołnierze są rozpraszani po to, by ich uchronić przed działaniem broni przeciwnika, czyli to ma na celu przede wszystkim ochronę własnych wojsk. Ale to, co zrobili Rosjanie, to weszli na szczebel wyżej i zaczęli rozpraszać aktywnie, czyli oni wykorzystują te małe oddziały lekkiej piechoty, żeby skutecznie opanowywać teren, żeby wykorzystać przewagę, jaką im daje możliwość przeniknięcia poza pozycje ukraińskie. To nie tylko jest tak, że Ukraińcom brakuje pozycji, brakuje żołnierzy do obsadzenia pozycji. Ukraińcy wobec rosyjskiej dominacji w powietrzu, wobec bomb kierowanych nie są w stanie tworzyć stałych punktów oporu, wyraźnych, jednoznacznych punktów oporu. W momencie, kiedy
spróbują stworzyć jakieś wyraźne stanowisko obronne, Rosjanie to stanowisko mogą namierzyć i zniszczyć, w związku z czym ukraińska obrona musi się opierać w dużej części też na tym, że ona jest trudna dla Rosjan do wykrycia. To jest obrona aktywna, to jest obrona mobilna, to są patrole, to są ukryte stanowiska obserwacyjne, które tylko informują o przenikających Rosjanach, czy nakierowują na nie drony. Natomiast nie ma czegoś takiego, że Ukraińcy są w stanie w tej chwili zrobić linię okopów w danym miejscu i powiedzieć, że Rosjan za to miejsce nie puszczą. Po prostu na to miejsce spadnie 20 fabów i tej linii okopów nie będzie. Dlatego jakby obszar szary, w którym obie strony są obecne, z tych 2-3 kilometrów, które mieliśmy w 2022 roku, w tej chwili urósł do kilometrów 15. I w tych 15 kilometrach z jednej strony operują zwiadowcy, czy też grupy szturmowe, czy dywersyjne rosyjskie, z drugiej strony operują patrole ukraińskie, załogowce ukraińskie, którzy próbują tych Rosjan powstrzymać, zniszczyć i zapobiec ich przenikaniu dalej w głąb. I tak ta wojna wygląda w zasadzie na całym froncie, włącznie z miastami, dlatego że nawet w miastach brakuje w tej chwili, praktycznie w miastach widać to, że Ukraińcom brakuje żołnierzy do obsadzenia linii, ale miasta z kolei są do tyle specyficzne, że miasta tych żołnierzy potrzebują dużo, dużo więcej. Żeby obronić Kupiańsk, obsadzić go sztywnie, Ukraińcy by musieli tam skierować pewnie ze 4 czy 5 brygad, których absolutnie nie mają po to, żeby bronić miasta, który jest na północno-wschodnim odcinku frontu i którego utrata w zasadzie niewiele zmieni w całej sytuacji strategicznej tej wojny. No, dokładnie tak. Właściwie zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Państwa jeszcze zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, bo to dzięki Państwu kolejne odcinki raportu z frontu mogą regularnie powstawać. Mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat. Za wszelkie wsparcie z serca dziękuję. No właśnie, Grzegorzu, widać wyraźnie, że Rosjanie, mimo tego, że prowadzą te działania intensywnie od wielu, wielu miesięcy, to cały czas inicjatywę strategiczną utrzymują właściwie na wszystkich kierunkach. Ukraińcy okresowo doprowadzają jedynie do krótkiej stabilizacji, po której Rosjanie ponownie wznawiają własne działania i to dzieje się na północ od Pokrowska. Jednocześnie ta zmiana sposobu prowadzenia działań propagandowo-medialnych doprowadziła do tego, że mamy niezwykle skąpe informacje z linii frontu i o wielu wydarzeniach czy o ewentualnych zdobyczach terenowych, przesunięciach dowiadujemy się niekiedy ze sporym, czasami nawet kilkutygodniowym opóźnieniem, a wielu informacji nie sposób w jakikolwiek rzetelny sposób potwierdzić, ale nie ulega wątpliwości, że na kilku kierunkach Rosjanie cały czas prowadzą działania zaczepne, tudzież działania ofensywne, które finalnie są skuteczne w mniejszej bądź też większej skali i w chwili obecnej jesteśmy świadkami przynajmniej kilku dość intensywnych i jednocześnie ciekawych bitew. Tu wspomniany Kupiańsk, kierunek Łymański, działania w rejonie Pokrowska, ale również na północ od tego miasta rosyjska ofensywa na kierunku linii Pokrowskie, Hulajpole, ale do tego mamy również te ograniczone, ale jednak działania zaczepne na kierunku Stepnohirsku na południe od Zaporoża, działania wspomniane przez nas wcześniej na kierunku sywierskim. Więc Grzegorzu, nic nie wskazuje nam na to, by te działania wojenne miały zmierzać do końca, byśmy na przestrzeni najbliższych kilku, właściwie nie tygodni, ale już miesięcy mieli doświadczyć zakończenia działań wojennych, zawieszenia broni i porozumienia pokojowego. Czy biorąc pod uwagę tę obecną dynamikę na polu bitwy, obecną intensyfikację, czy też właściwie kontynuację rosyjskich działań zaczepnych, skłaniasz się ku temu, że jednak nie powinniśmy spodziewać się zakończenia, tudzież przynajmniej zawieszenia działań wojennych na przestrzeni najbliższych miesięcy, być może do połowy przyszłego roku? Zbliża się sezon jesienny, zaczął się sezon jesienny i to jest sezon idealny dla tej taktyki, którą Rosjanie zaczęli stosować latem, czyli mgła, deszcz, wczesny zmierzch. Więc
w najbliższych miesiącach oni będą starali się to wykorzystać, dlatego że aura będzie im sprzyjała. To nie jest to, że możemy zapomnieć o zawieszeniu działań na tak zwaną sezon błotny na Ukrainie. Sezon błotny w tej chwili będzie sezonem toczenia jak najbardziej aktywnych działań. Rosjanie cały czas odtwarzają swój potencjał, cały czas gdzieś produkują te czołgi, transportery, więc pytanie jest, czy oni nie... Jedną z zasad prowadzenia walki takiej lekkiej piechoty jest regularna zmiana taktyki. Nie wiem, czy zimą się nie okaże, że Rosjanie nagle powrócą do gwałtownych, dużych uderzeń zmechanizowanych. Więc w tej chwili ja nie widzę żadnych oznak, że ta wojna zmierza do zakończenia, wręcz przeciwnie, raczej ona zmierza do rozstrzygnięcia. Tak przynajmniej Rosjanie chcą, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest plan rosyjski na dziś. Oczywiście o tym, jaka będzie rzeczywistość, będziemy Państwa informować w kolejnych odcinkach tego cyklu. Ja serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję i przede wszystkim dziękuję Tobie, Grzegorzu, za nasze spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu raz jeszcze dziękuję. Na koniec zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu i do usłyszenia już niedługo.